Za nami pierwszy rajd szutrowy w Gierłatowie. 9 odcinków specjalnych, ponad 30 zawodników na starcie i sporo kurzu w zębach. Na solidnym poziomie, walcząc o pozycję w top 6, jechał Sebastian Szablewski, ale przez uderzenie w bramkę mety kara zepchnęła go na 8. miejsce. Bolesne, bo miał dobre tempo. Z kolei Maciej Garstecki przez większość zawodów jechał stabilnie w okolicach top 10, ale na 8. OS-ie nie ukończył przejazdu i spadł na 15. pozycję w generalce. Najszybszym człowiekiem na shakedownie był Daniel Bujalski z RC Szczecin z zaledwie półsekundową przewagą. Wygrał też OS numer 1, prowadził w generalce przez pierwsze 2 odcinki i to był jego pierwszy raz tak wysoko w klasyfikacji. W miarę trwania rajdu czołowi kierowcy złapali jednak swój rytm i Daniel nie był w stanie za nimi nadążyć. Mimo to 5. miejsce to przełomowy wynik. Pokazał, że prędkość ma. 8. na shakedownie, 9. na odcinku specjalnym numer 1. Wszystko zmieniło się po 3. OS-ie, kiedy Kosiński założył inne opony. Efekt był natychmiastowy. Na OS-ie numer 4 był już 4., na 5. 3., a 6. odcinek wygrał. Wspiął się z 9. na 5. miejsce w generalce po 5. OS-ie, a rajd ostatecznie zakończył na 4. pozycji. Adam Kłoda z Full Throttle Punch dał rajd jak z podręcznika. Drugi na shakedownie, drugi na OS1, a potem konsekwentna jazda w czołówce na każdym odcinku. Czasem najlepszą strategią jest po prostu nie popełniać błędów. Rewelacyjny wyścig, pierwsze 2 OS-y wysoko. Rywalizacja tak naprawdę do końca, po 7. bodajże OS-ie bardzo blisko, 10 sekund chyba różnicy. No na szczęście pod koniec się udało utrzymać pośladki spięte i wynik utrzymany. Pełny skład 12-osobowy ze Szczecina po prostu jest za to odpowiedzialny. Model generalnie stokowy z małą przeróbką kodu skrętnego, no i to zrobiło tak naprawdę wynik. Kacper Jacykowski z RC Spontan Rally Team trzymał się Garsteckiego najdłużej jak się dało. Od 2. odcinka specjalnego jechał pewnie na 2. pozycji w generalce, a 7. OS zakończył z najlepszym czasem. Jacykowski jechał szybko, ale na Garsteckiego tego dnia nie było sposobu. Rajd zakończył ze stratą 22 sekund do lidera. Po pierwszym OS-ie okazało się, że jazda taka ładna nie jest wcale szybka i ograniczyłem mocno na aparaturze, co poskutkowało dużo lepszymi czasami na zegarku. Tak jeździłem powiedzmy na tej połowie mocy, było dużo lepiej, ta różnica pomiędzy nami już znikała. No jednak Piotrek swoimi umiejętnościami pokazał, że potrafi jeździć i cały czas nam uciekał. Trasa ciekawa, była wymagająca, było trudno. Bywały wypadające kamienie, które nam próbowały przeszkodzić, jednak w moim przypadku nie miałem żadnej sytuacji, żeby coś się zadziało i pokrzyżowało moje plany w powiedzmy drodze do mety. 4. na shakedownie, 3. na OS-ie numer 1, ale od 2. odcinka zaczął wygrywać i po 3. etapie objął prowadzenie, którego nie oddał do samej mety. Piotr Garstecki z RC Martini Polkar wygrał 6 z 9 odcinków specjalnych. 30 minut 53 sekundy łącznie, bez kar, bez błędów. Dominacja mimo sporadycznych problemów technicznych, z którą trudno dyskutować. Nawierzchnia się okazała bardzo trudna, kamienie przeszkadzały. W połowie dnia kamień zablokował mi tylne koło i też straciłem 6 sekund, ale udało się dojechać na pierwszym miejscu i bardzo się cieszę. Klasa Rally 2 zaczyna wpychać się do czołówki generalki. Ciekawe, kiedy przyjdzie nam zagościć zawodnika z tej kategorii na podium. Daniel Bujalski zwycięża w Rally 2, kończąc na 5. miejscu w generalce. To dopiero 2. rajd sezonu, a takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. Czekamy z niecierpliwością na kolejne niespodzianki.